Większość z nas zna Kretę z perspektywy lata, a przecież tu życie toczy się cały rok. No więc jak jest na Krecie poza sezonem? Sezon na Krecie trwa od maja do października. Wtedy z Polski są bezpośrednie loty, a na lotniskach aż huczy. W listopadzie przestają latać tanie linie i pozostają tylko loty z przesiadką. Zresztą w ogóle na lotnisko w Hani przelatuje kilka samolotów dziennie. 5, może 7. My mieszkamy w rejonie Hani. To nasza 3. zima po przeprowadzce. Więc przyjedźmy się do Hani i zobaczmy, jak to jest zimą w Hani. Zima na Krecie jest wyjątkowo piękna. W głębi wyspy wybijają się ośnieżone góry. Widać je niemal zewsząd. My, jadąc do Hani z Akrotiri, mamy spektakularny widok na Góry Białe. Poza tym w styczniu, lutym kwitnie żółto-szczawik, układa się całymi dywanami pod drzewami oliwnymi. Pod koniec zimy zakwitają różowo drzewa migdałowców. No i możemy podziwiać piękno pustych plaż, co rzadko jest możliwe w sezonie. Jesteśmy w porcie weneckim. O, latem to tu się czasami trudno przycisnąć. A teraz proszę. Puste uliczki Starego Miasta to wyjątkowe doświadczenie dla każdego, kto przechadzał się nimi w lipcu, lawirując między wystawionymi na każdym kroku stolikami restauracyjnymi, stoiskami z pamiątkami i rozbawionym wielojęzycznym tłumem. Dopiero teraz możemy docenić piękno niektórych zakątków. Latem wszędzie tutaj tłumy przebiegają, szwędają się, spacerują, kręcą się, śmiechy. Najprzeróżniejsze języki, bardzo często polski. Bardzo nas służą. A teraz też polski, tylko mój. Przy kei jak pusto. Nikt nie żegluje. Poza sezonem możesz wziąć udział w wydarzeniach, którymi żyją miejscowi i inaczej spojrzeć na miasto. W okresie świątecznym port jest przyozdobiony światłami. Tradycyjnie w Grecji nie dekorowano choinek, a statki i łodzie. Grecja jest przecież krajem żeglarzy i rybaków. Dziś i choinka jest oczywiście obecna. Jesteśmy przy meczecie Janczarów. W czasie świąt Bożego Narodzenia tutaj stoi wielka choinka i jest takie małe, wesołe miasteczko, jakaś karuzela dla dzieciaków, strzelnica. No teraz już jest po świętach, już wszystko jest zdjęte. Stycznia tutaj odbywa się święto Teofania. Ksiądz wrzuca tam dużo dostojników, dziennikarzy, tutaj są tłumy, jest orkiestra. Ksiądz wrzuca tu do wody krzyż, no i śmiałkowie rzucają się, wskakują do wody, żeby wyłowić. Kto pierwszy dopłynie do krzyża i go wyłowi. Ja nie wiem, chyba ich te emocje rozgrzewają, bo tak to nie jest
najcieplejsza. Chociaż, nie no, rzeczywiście sporo ludzi się kąpie zimą. Część ludzi się kąpie zimą. Niektórzy się kąpią zimą. Kreteńczycy to twardy naród. Karnawał w Rytymno to wielkie wydarzenie. Godzinami przechadzają się korowody rozbawionych przebierańców. Kiedyś na początku zimy urządziliśmy sobie piknik na plaży Balos. Kocyk, jedzenie w pudełkach, herbatka w termosie. Wspaniały czas. Na plaży, na której latem są tysiące ludzi, byliśmy tylko my. Skoro nie ma turystów, nie wszystko działa. Niektóre knajpki są otwarte, a nie wszystkie. Pół na pół? No w każdym bądź razie coś się znajdzie do zjedzenia, ale nie ma takiego wyboru jak latem. No, przeszłam się tutaj po sklepikach. Pamiątek nie kupisz. Raczej. Coś tam może być otwarte. Jeden niedobitek, dwa, ale w większości te sklepy z pamiątkami oczywiście są zamknięte. Czasem jest tak, że sklep w sezonie jest otwarty non-stop, znaczy od rana do nocy, a poza sezonem to tak jak się właścicielowi chce. Więc może się zdarzyć, że sklep, który uznaliśmy za zamknięty poza sezonem, nagle zdarzy nam się, że trafimy, że będzie otwarty. Nie dojdziesz. Jak się właścicielowi chce, tak jest. Ale Starbucks cię nie zawiedzie. Otwarty non-stop. Otwarte są te miejsca, które służą mieszkańcom i to też może być ciekawe doświadczenie. Tawerna we wsi, kafenion, lokalny sklepik. Niektóre atrakcje są zamknięte, na przykład replika statku minojskiego w porcie. Ale wiele jest otwartych, muzeum archeologiczne czy wykopaliska. Trzeba tylko pamiętać, że zimą wcześniej są zamykane, zwykle około 15. Jak to jest z hotelami zimą? No, wiele hoteli nie działa. Zamykają podwoje w listopadzie i otwierają, nie wiem, różnie w maju. Kwatery prywatne, tu sytuacja wygląda trochę inaczej. Kwatery prywatne można wynająć zimą, one najczęściej są wynajmowane długoterminowo, to znaczy na miesiące. I wtedy jest oczywiście odpowiednio taniej. Na przykład kwatera, którą latem wynajmujesz za 100 euro dziennie, w grudniu, w styczniu wynajmiesz za 400 euro za cały miesiąc, więc różnica jest znacząca. No, my w naszych apartamentach właśnie zamierzamy tak robić zimą, więc gdyby ktoś chciał przyjechać na miesiąc, 2, 3, zapraszamy. Od listopada. Życie mieszkańców jest podyktowane sezonem turystycznym, ponieważ wiele osób pracuje w turystyce.
W ciągu miesięcy letnich harują po kilkanaście godzin dziennie. Zimą przychodzi czas odpoczynku. Wtedy Kretańczycy spotykają się z rodziną, znajomymi, relaksują się. No, chyba że mają zbiory oliwek w listopadzie, to dopiero po zbiorach. No i chyba że są budowlańcami, bo po sezonie jest czas remontów. No i chyba że są urzędnikami, bo wtedy relaksują się cały rok. Kiedy 2 lata temu sprowadziliśmy się do Hani, zamieszkaliśmy na Starym Mieście. W pięknym mieszkanku, pięknym, klimatycznym, z widokiem na mury bizantyjskie. Troszkę przeszkadzało, no bo tam wszędzie remonty. Zima, wiadomo, wszędzie remonty. Więc stukają, wiercą, ale nic. Dotrwamy do wiosny, będzie dobrze. Co się stało wiosną? Wiosną otworzył swoje podwoje bar, nad którym mieszkaliśmy, który nazywa się Melodica. Właściciel ma dobry gust muzyczny. Fajne rzeczy puszcza. Ale o 3:00 w nocy wrażliwość muzyczna w człowieku tępieje. No i teraz mieszkamy na wsi. Na wsi mamy samoloty, bo mieszkamy niedaleko bazy NATO i lotniska. I wesołych sąsiadów. Ale co warto docenić, też mają dobry gust muzyczny i wcześniej chodzą spać. A jak jest z pogodą? Różnie. Bywają dni przepiękne, kiedy zasuwamy po mieście z krótkim rękawem i bywa, że przemykamy się uliczkami skuleni w puchówce. Niestety jest zimno w domach, bo ogrzewanie to tutaj zaniedbany temat. O, a tu któryś z mieszkańców trzyma drewno. Więc jak to jest z ogrzewaniem zimą? Klimatyzacja. Najczęściej, jeżeli wynajmiesz zimą mieszkanko, które latem działa jako Airbnb, to prawdopodobnie będzie tam tylko klimatyzacja. Małe pomieszczenie ogrzeje. Dasz radę. No prąd to jest drogi dosyć. No. O, cześć. Cześć. Co? No dobra, wiesz, bo ja tu nagrywam. O Jezu, no patrz. Druga opcja to jest ogrzewanie olejowe. Wtedy ma się... Ojejku, no piesku. Wtedy ma się grzejniki w mieszkaniu i jesienią przywozi taki beczkowóz olej i napełnia się. Każdy dom, który ma ogrzewanie olejowe, ma taki duży zbiornik gdzieś tam z tyłu, w piwnicy, czy gdzieś schowany. W piwnicy to chyba nie ma tu piwnicy. I mamy wtedy ogrzewanie kaloryferem. No, trzeba uważać, bo to się piekielnie szybko wypala. Jak to się wypala. Nie włączy się i nie zostawi się tak, żeby się paliło. Żał, nie. Bo zaraz się wypali wszystko. Cały ten wielki zbiornik. No, a kolejna opcja, bardzo tutaj popularna, to koza, kominek. Jak się będziecie przechadzać po Starym Mieście, to znajdziecie w różnych zakamarkach schowane drewno. A czasem to po prostu trzeba wyjść z domu, bo w domu jest zimniej niż na zewnątrz. I to jest najbardziej ekonomiczne ogrzewanie.
Jest lutowy poranek. Siedzimy sobie w kafejce na Kunkapi. Cappuccino. Wielkie. I zastanawiamy się, jak to jest z tymi porami roku na Krecie. Tutaj na Krecie wolisz zimę czy lato? Wiesz co, ja chyba wolę zimę. A dlatego, że mniej się dzieje, to znaczy jest bardzo spokojnie, jest mniej ludzi, mniej turystów. Pogoda jest super, jest zmienna. Czasem popada, czasem zaświeci słoneczko. No, można zaparkować sobie w mieście bez problemu. Można pojechać na wycieczkę, można pojechać sobie na plażę, która będzie pusta, bezludna. Ale nie wykąpiesz się. Ale się nie wykąpię, ale są tacy, co się kąpią. Natomiast ja może niekoniecznie, może już niedługo. Wolę zimę. Mimo że czasem bywają takie zimne dni, czasem nawet grad może spaść. Może być i 4 stopnie. Tak było miesiąc temu. No ale to przez chwilkę, a potem tydzień temu, a jesteśmy w lutym, tak? Jest luty jeszcze. Tydzień temu byliśmy na plaży, gdzie spaliło mnie słońce, no po prostu. I sobie leżało. Także jest fajnie. Ja lubię i lato i zimę, obie pory roku. Lubię tę zmienność, ten przepływ nastrojów, atmosfery, życia. To jest najfajniejsze, że nic nie stoi. Każda z pór roku jest tak bardzo inna i ma coś innego do zaoferowania nam. A zimą z kolei przyjeżdża tutaj też wiele osób, które wynajmują sobie mieszkanie na miesiąc, może 2. Sobie tutaj siedzą i pracują, jeśli mogą. Jest dużo taniej. Mieszkanie można w fajnym miejscu wynająć za, ja wiem, 300 euro na miesiąc, może 400. I sobie po prostu pracują. Mają internet, wszystko. Chodzą sobie do kafejki. Często nawet samotni przyjeżdżają sobie, byleby popracować. Także to też jest fajna opcja. No bardzo są zadowoleni. I tak przechodzimy do pytania, czy warto przyjechać zimą na Kretę turystycznie. Zależy od Twoich oczekiwań. Przyjazd na tydzień czy 2 z myślą o plażowaniu jest ryzykowny. Pogoda może być okropna, a nawet jeśli będzie słonecznie, temperatura wody nie zachęca do kąpieli. Jeśli lubisz wędrować, to może być dobry pomysł. Latem na szlakach pot zalewa oczy. Teraz przy temperaturze kilkunastu stopni wędrówka będzie wspaniałym doświadczeniem. Zaopatrz się tylko w akcesoria na deszcz i wiatr i pamiętaj o dobrym planowaniu trasy. Na przykład wąwóz Samaria jest zamknięty. Zwiedzanie to też dobry pomysł. Nie wszystkie atrakcje są otwarte, ale wiele miejsc zobaczysz. I znowu, planowanie. Sprawdzaj, które atrakcje są otwarte i w jakim terminie. Wspominam do dziś piękny styczniowy dzień, który spędziłam w Apterze, niemal sama na całych wykopaliskach. Knossos też zwiedzaliśmy w styczniu, w towarzystwie raptem kilku osób. Można też przyjechać na dłużej, wynająć mieszkanko i po prostu pożyć na Krecie kilka miesięcy. Apartamenty wtedy są dużo tańsze, wynajem samochodu również. I nie frustruje kilka dni burzowych. Wystarczy poczekać, zaraz miną i znów będzie słońce. Więc jakiekolwiek masz plany, Kreta czeka na Ciebie.